sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do normalnej wędzarni w jakiejkolwiek formie, możemy wykorzystać wędzarenkę przenośną, o której opowiadałem już przy okazji odcinka o serkach wędzonych. Ta wędzarenka umożliwia nam wykonanie nawet takich rzeczy jak polędwiczki, które tutaj mamy na stole, w warunkach nie tyle domowych, co wręcz pozadomowych, na biwaku, na rybach, jak ktoś jest gdzieś na wyprawie turystycznej, czy w ogóle gdziekolwiek, gdzie możemy ją zabrać ze sobą i mamy ochotę przy okazji sporządzić sobie posiłek jakiś bogatszy, a nie typowo turystyczny. Polędwiczka. Polędwiczka wcześniej zapeklowana na mokro, też już nie będę się powtarzał jak, o tym jest odpowiedni odcinek. Musi po wyjęciu z peklowania parę godzin poleżeć, żeby naprawdę obesnąć. Tak jak ważne jest suszenie mięsa przed wędzeniem w normalnej wędzarni, tak w takiej wędzarence jest to w dwójnasób ważne. Zbyt duża ilość wilgoci w tej wędzarence może spowodować to, że to, co uwędzimy, może mieć kwaskowy posmak, a do tego dopuścić nie można, bo szkoda. Także parę godzin suszenia, jak mięsko już jest tak dość porządnie suche, dopiero wtedy się nadaje do tego, żeby je do tej wędzarenki włożyć. Co robimy po kolei, a co jest inne od odcinka na temat serków, które wcześniej było opublikowane. Sypiemy trochę więcej zrębków niż normalnie, około pół litra. Wypełniamy całą tą przestrzeń, która jest tutaj na zrębki przeznaczona. Rozprowadzamy to równo. To jest zrębka bukowa, ale to może być zrębka olchowa, bądź jakakolwiek inna owocowa, jeżeli ktoś sympatyzuje akurat z jej konkretnymi smakami. Odłożymy na razie tutaj. Płytka ociekowa. Wkładamy. Już raz tłumaczyłem, że wędzarenka ta jest sfatygowana mocno, dlatego że jest bardzo często używana i już lepszego wyglądu jej się nadać nie da. Przekładamy na główny ruszt polędwiczki. Staramy się tak, żeby nie stykały się ze sobą, ale też żeby nie przylegały do żadnej powierzchni wędzarni. O, jedna, druga i trzecia. Tak jest najlepiej, żeby kontaktu ze sobą nie miały. Zakrywamy pokrywkę, regulujemy. Dokładnie się przyglądamy, w którym miejscu jest 80 stopni, bo taka temperatura nas będzie interesowała. A potem jak wędzarenka zacznie dymić, ciężko będzie to dostrzec, więc trzeba pamiętać, w jakim położeniu ta skazówka być powinna, żeby potem się nad tym dymem nie nachylać za mocno. Wędzarenkę na razie na bok. Podstawa główna. W warunkach turystycznych możemy tą wędzarenkę postawić nawet w żarze ogniska, na grillu, na jakimś zaimprowizowanym palenisku, no albo właśnie na jej podstawce. Napełniamy palniczki. Należy pamiętać, że do tego poziomu, który tu jest wyznaczony przez tą siatkę, ewentualnie może być troszeczkę więcej, pod warunkiem, że nie przekroczy to połowy tego zbiorniczka, bo tu jest łączenie, które nie jest szczelne i jeżeli przekroczymy ten pas łączenia, to na pewno nam wycieknie, a jak będziemy mieli pod spodem coś palnego, to już nieszczęście gotowe, więc lepiej nie. Ogólny czas wędzenia, który nas tym razem interesuje, to powinno być od 50 minut do godziny, więc obserwujemy, kiedy nam te palniczki zgasną. Powinny nam zgasnąć po około 30 minutach, 25, 30, może 40, w zależności jak się udało napełnić, jakie jest paliwo. Jak będzie to nafta, będzie się paliła dłużej, jak będzie denaturat, będzie się palił krócej. W każdym bądź razie, jeżeli zgasną, trzeba ten moment wychwycić, uważać, bo palniki są gorące, więc bardzo delikatnie i ostrożnie uzupełnić je ponownie, zapalić i odstawić wędzarnię z powrotem, tak żeby ten czas przebywania w temperaturze w okolicach 80 stopni z tym łącznym czasem nagrzewania, przepraszam, to było tak około 50 minut, no góra do godziny. To powinno wystarczyć, żeby te polędwiczki nam się udały. Ja zaraz ten proces przeprowadzę w pomieszczeniu takim, gdzie wentylacja jest lepsza.
niż tutaj w mieszkaniu. No i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Za godzinkę się spotkamy. Proces wędzenia mamy już zakończony, na co warto zwrócić uwagę. Nie musimy od razu dolewać paliwa i ponownie zapalać palników, jeżeli temperatura na termometrze nadal wskazuje właściwy zakres. Należy to wykorzystać tak maksymalnie jak się da. Jeżeli palnik zgasł, a tu ciągle widzimy, że jest 85 stopni, znaczy się, że temperatura jest dobra i dopóki ona nie zejdzie z tych parametrów, które nas interesują, czyli nie spadnie poniżej powiedzmy 78-77 stopni, to temperatura jest prawidłowa i po prostu mierzymy czas i czekamy. Jeżeli minął już ten czas minimum 50 minut, no to możemy albo otwierać i otwierać i podawać na stół na gorąco, albo też poczekać aż przestygnie i otwierać dopiero wtedy, kiedy ma być to przekąska taka bardziej na chłodno czy na zimno. No zobaczymy, co nam wyszło. I mamy polędwiczki wędzone. Pozwolimy im porządnie ostygnąć, pokroimy, żeby pokazać, jaką mają konsystencję w środku. To na razie tyle.